Astra, czyli z łacińskiego gwiazda. I rzeczywiście Opel Astra był kiedyś gwiazdą na polskim rynku motoryzacyjnym. Do tego stopnia, że rozjeżdżał Octavię, rozjeżdżał Golfa, jeżeli chodzi o sprzedaż. Rocznie w najlepszych latach sprzedawano u nas 30 tysięcy Astr. Jeszcze w 2017 roku nabywców znalazło 15 tysięcy i był to trzeci najpopularniejszy model w Polsce. Po czym Opla przejęło PSA i się skończyło. Wiecie, ile Astr sprzedano w zeszłym roku? Zaledwie 3 tysiące. Matko Bosko, mówię, co to się Stanęło się. Dzisiaj spróbujemy odpowiedzieć na to pytanie, przy okazji testując najnowszą Astrę. Szósta generacja Opla Astry. Sprzedawana jest od roku i szczerze z ręką na sercu powiedzcie, kiedy ją ostatnio widzieliście na ulicy. Sprzedaż tak zdołowała, że tych samochodów praktycznie nie ma. Łatwiej spotkać nowe Porsche niż nową Astrę w tym momencie na drodze. Być może jest to efekt tego, że samochód nie jest już produkowany w Gliwicach, bo poprzednie generacje wszystkie były. Nie jest produkowany w Wielkiej Brytanii, gdzie też powstawała. Teraz jest już robiona wyłącznie w jednej fabryce w niemieckim 32.000 Arbeiter und Angestellte arbeiten bei Opel in Rüsselsheim. Rüsselsheim. Jeżeli chodzi o gabaryty, to mamy tutaj dosłownie kilka milimetrów dłuższe nadwozie niż w poprzedniku, ale jeżeli chodzi o szerokość, to mamy już o 5 cm więcej auta względem Astry piątej generacji. Jest niższa o 1,5 cm, rozstaw osi jest większy o 1,5 cm. Auto bardzo zmieniło się pod względem stylistyki, bo ile poprzednie dwie generacje były takie bardziej obłe, to tutaj mamy już zdecydowanie bardziej kanciasty samochód. Pojawił się zupełnie nowy pas, który ma być takim wyróżnikiem stylistycznym. Nazywa się to Opel Vizor albo Vizor. Den Opel Vizor. W naszej wersji GS, tutaj mamy czarną tą atrapę, przechodzi ona płynnie w takie wąskie reflektory. Seryjnie są w wersji GS LEDowe, natomiast nie są Intelligent Light, bo te są dodatkowo w takim pakiecie za 12 tysięcy złotych dodatkowo, plus parę innych rzeczy. Odejdź stąd, urósł. Czarne w GS-ie są też tutaj te dolne elementy. Mamy czarne lusterka, mamy czarny dach z czarnym słupkiem i jeszcze z tyłu taki czarny spoilerek i piękny czarny napis Astra. Opel Astra. Astra la vista, baby. No i tutaj taki dyfuzorek. I jeżeli chodzi o tą stylistykę, to naprawdę jest bardzo, bardzo ładnie i podobają mi się takie smaczki i detale, jak trzecie światło stopu, takie pojedyncze i pionowe, a nie długi, podłużny pasek. Takie jak światło cofania, które umieszczono tutaj w tym dyfuzorku, a raczej w dolnej listwie. To, że nie ma tutaj żadnych fejkowych wydechów ani atrap. Te wszystkie przetłoczenia, które tutaj mamy, takie drobne elementy na słupkach C, które pełnią też funkcję aerodynamiczną, bo pomimo, że to jest takie małe, to ma odbijać powietrze. Generalnie jako samochód jest po prostu ładna. Stoicie, patrzycie i mówicie, jaka fajna Astra. A wiecie, jak się nazywają tutaj te felgi 17-calowe? Kadet. To są felgi z Opla Kadeta. W tym pakiecie, o którym wspomniałem, w którym dostajecie światła przednie inteligentne, LEDowe, aktywne, są 18-calowe, Pentagon, bardzo ładne i powiem Wam, że jakby ona stała na 18, patrzylibyście na nią, to byście powiedzieli, jaka fajna Astra, ona musi mieć ze 200 koni mechanicznych. Otóż niestety nie, niestety. W tym momencie Astra jest sprzedawana w 3 odmianach. Najmocniejsze są pluginy, mają silnik 1.6 i 180 albo 225 koni mechanicznych, więc te są dosyć szybkie. No jeżeli chodzi o silnik benzynowy, to jest wyłącznie jeden dostępny. Ten sam silnik, który jest w ofercie PSA, czyli 1.2 THP, 3 cylindry w 2 odmianach mocy, 110 albo 130 koni mechanicznych, w naszym przypadku to koni 130, tylko nie z manualem, a ze skrzynią automatyczną 8-biegową. 130 koni, jak wspomniałem, i 230 Nm. Demon szybkości to nie jest, szczególnie, że waży 1,4 t, więc jak na kompaktowe auto z benzynowym silniczkiem całkiem sporo. Dla tych, którzy chcą oszczędzać paliwo, jest jeszcze diesel 1.5, który ma koni 130. To skoro przód mamy za sobą, to zapraszam do tyłu, gdyż tutaj kryje się bagażnik. I sposób otwierania tego bagażnika bardzo mi się podoba, bo to ostatnie miejsce, gdzie spodziewałem się klameczki. Owszem, w Volkswagenie jest to stosowane, ale do tej pory tylko w Volkswagenie było. Tutaj nigdzie nie znalazłem klameczki, a ona się kryje tu pod znaczkiem Opla. A dlaczego nawet jej tutaj nie próbowałem szukać na początku? No bo ta błyskawica ma
wyprowadzone te promienie na zewnątrz i w ogóle jak patrzycie, to byście się nie spodziewali, że tutaj może się kryć zameczek, ale się kryje. Szkoda, że nie schowano tutaj również kamery, tylko ona jest tutaj, bardzo podatna na brud. Na szczęście ma też spryskiwacz, który ją czyści. Bagażnik. 440 litrów według Opla. Normalnie jak go otworzycie, to jest troszkę wyżej, natomiast trudno jest to zamocować w tym miejscu. A to efekt tego, że tu jest dosyć wąsko, o, w tych miejscach. I wtedy macie podwójną podłogę, tu możecie trzymać sobie jakieś graty pod spodem. Jak to jest nieco niżej? Fatalnie, że żeby dostać się tam, czyli do gaśnicy, do trójkąta, do apteczki, do jakichś innych rzeczy, no to musicie wyjąć to. A tutaj ten otwór jest, jak słyszycie, dosyć wąski. Trzeba to podnieść trochę wyżej, żeby niczego nie poobcierać. Teraz jest troszkę łatwiej. Niemniej zobaczcie, ile tu zmarnowano powierzchni znowu pod spodem. Przecież to wszystko, gdybyśmy wyjęli, to ten bagażnik byłby jeszcze większy. Nie wiem, po co się robi te bagażniki z podwójną podłogą, jeżeli mam być taki zupełnie szczery. Bo wtedy na przykład macie, owszem, większą pojemność, ale jak to na przykład ogranicza włożenie tutaj praktycznie w praktyczny sposób walizek. Plus za dobre wykonanie, to znaczy to nie jest plastikowe, tylko to jest z takiego, nie wiem jak się mówi na ten materiał. Jak się mówi na ten materiał? Filc. O, dziękuję silny, filc się mówi. I jak to jest też niżej, no to zobaczcie jak to lata. To w żaden sposób nie jest zabezpieczone. Więc to chyba lepiej wyjąć po prostu i zostawić w garażu, nie wiem. Zaraz powiecie, że z takimi walizkami się nie jeździ autem kompaktowym, no ale skoro w każdym samochodzie sprawdzamy pojemność bagażników takimi walizkami, to nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy robić wyjątek w przypadku Opla Astry. Na docisk, bo na docisk i trochę ta półka tam odstaje nam zdecydowanie, ale dwie duże walizki weszły, a to jest naprawdę niezły rezultat. Szczególnie, że po bokach mamy jeszcze miejsce na to, żeby poupychać tam plecaki. No nie jest to oczywiście ideał jak Tetris, gdzie wszystko mamy pięknie dopasowane. Niemniej dwie takie walizy wchodzą, a już zdarzały się samochody z większymi bagażnikami, sedany czy nawet SUV-y, do których mieliśmy problem te dwie walizy zmieścić. Tu jakbyście tę przestrzeń zagospodarowali sobie miękkimi torbami albo walizkami kabinowymi, to naprawdę dużo pomieści. Jest praktycznie. No dobrze. To teraz miejsce z tyłu. Najpierw z przodu, a miejsce na kolana, tak, o, tutaj mam tyle. Mógłbym jechać trochę dalej. Wygodne oparcie, wysoki zagłówek, za to plus. Miejsce nad głową jest. Jak na auto kompaktowe segmentu C, to naprawdę jest całkiem nieźle. Owszem, tutaj dotykam już kolanami, ale mogę włożyć sobie stopy pod ten fotel. Nad głową mam miejsce, no tak na styk, tak bym powiedział, ale zdarzają się samochody też, które są większe, a nawet SUV-ami, a tutaj z tyłu mam mało miejsca nad głową. Zdecydowanie nie jest to dla mnie, dla wysokiej osoby, samochód na dłuższe trasy, gdy się siedzi tutaj na tylnej kanapie, ale jak ktoś ma 1,70 m, 1,75 m, to będzie mu tutaj wygodnie nawet w dłuższej podróży. I za to naprawdę spory plus. Przyjemne są te materiały i fajne. I tutaj tak jakby widać było zaangażowanie Francuzów w projekt, którzy słyną z tego, że się lubią bawić fakturami, strukturami, formami, materiałami. To jest inne, tu jest przyszycie, tu srebrne, tutaj ten materiał inny, ta sztuczna skóra tutaj plastikowa jest dosyć przyjemna w dotyku. Wygląda to wszystko ładnie i estetycznie. Oczywiście zagłóweczki można sobie schować tak, żeby widoczność do tyłu była dobra w lusterku wstecznym. Przyjemnie schowane isofiksy, bo na zasuweczkę taką i nic tutaj wtedy nie widać. Chcecie wmontować fotelik, to tylko odsuwacie. Jest podłokietnik z uchwytem na kubek, a nawet z miejscem na telefon komórkowy, jeżeli chcecie sobie coś obejrzeć albo jedziecie w drodze, żebyście widzieli, co się dzieje na ekranie. To przyjemne. Nie ma niestety kanapy dzielonej w proporcjach 40, 20, 40. Jest za to schowek na narty, ale niestety bardzo wąski. Jeżeli dwie pary nart tutaj się zmieszczą, to absolutnie wszystko. Kanapa dzieli się oczywiście, znaczy składa się tylko ta część i ta część cała, czyli 40-60. O, proszę bardzo. Podłoga wówczas nie jest płaska. Będzie płaska, jak sobie podniesiecie tę część tutaj wyżej, to ją wypłaszczycie. No i jeżeli chodzi o stylistykę na przykład zewnętrzną i nam się bardzo podoba, ta stylistyka tego jest taka dyskusyjna. Wygląda to trochę tanio, szczególnie na przykład z taką klamką, która jest zatopiona w tym plastiku, nie ma żadnego obramowania jakiegoś ładnego. Tutaj jakiś skos, tutaj jakieś przeszycie. To przeszycie nie ma kontynuacji w tym miejscu. No jest dziwnie, tak bym powiedział. Jest dosyć dziwnie. Z przodu drzwi są już lepszej jakości, ale o tyle lepszej, że tutaj mamy to miękkie i ma taką fajną fakturę ze znaczkiem Mercedesa, zobaczcie. I tutaj znowu mamy
Tutaj inną strukturę, inny znaczek. Tutaj mamy taką szachownicę, trochę przywodzącą na myśli karbon, ale nie jest to karbon. A tu znowu mamy srebrne, a tu znowu mamy przeszycie, czyli dużo nam się tutaj dzieje. No i tu znowu tak, to jest miękkie, rzeczywiście to jest miękkie, jak wspomniałem, to jest miękkie, ale ten plastik pojawia się tutaj. No wolałbym, żeby ten miękki element był jeszcze pociągnięty tutaj i byłoby bardzo dobrze. I byłoby i ładniej, i estetycznie, i byłoby przyjemniej w dotyku. Ekrany. Pure Panel Pro 10-calowy plus cyfrowe zegary. Dosyć oszczędną grafikę mają i nie można jej w żaden sposób zmienić. Wyglądają tak sobie. Dużo informacji jest co prawda, bo mamy i informację, która mówi nam, żeby nacisnąć hamulec i system start, jak chcemy zatrzymać auto. Wszystko nam podpowiada. Do tego komputer pokładowy, jak ten komunikat nam zniknie, wyświetla obroty, wyświetla zasięg oraz poziom paliwa w zbiorniku. Tu fajnie, że pozostał panel klasyczny klimatyzacji, niemniej można obsługiwać ją też dotykowo z ekranu, ale tu się steruje i temperaturą, ona jest dwustrefowa, i ogrzewaniem foteli, podgrzewaniem przedniej szyby, a nawet ogrzewaniem kierownicy, bo to też ma nasz egzemplarz. Tutaj te 3 przyciski służą do obsługi szybkiej, właśnie do wchodzenia w podstawowe menu w ekranie. Grafika tego ekranu jest bardzo podobna jak w Peugeotach i w Citroenach. O, jak tutaj sobie szczególnie to klikniemy, to widzicie. No i intuicyjność tego nie jest najlepsza i nie najlepiej też działa, jeżeli chodzi o szybkość. No bo to trochę trwa, zanim się przełączycie pomiędzy kolejnymi ekranami. Ale to wszystko przez te animacje, które się zdarzają pomiędzy. Nie ma tutaj nawigacji w tej wersji, ona też jest z tym dodatkowym pakietem. Niemniej auto i tak jest bardzo dobrze wyposażone, bo w tej wersji GS dostajecie te LEDowe przednie reflektory, full LED, tak jak mówiłem, dostajecie LEDowe tylne lampy, dostajecie wszystkich w zasadzie asystentów jazdy, łącznie z aktywnym tempomatem stop and go, czyli w korku będziecie spokojnie mogli prowadzić w zasadzie tylko kierując, a nie robiąc niczego z pedałem gazu i z pedałem hamulca. Dostajecie klimatyzację dwustrefową, ogrzewanie foteli, ogrzewanie kierownicy. No już nie wspominam o samościemiającym lusterku, automatycznych wycieraczkach przedniej szyby. Mało tego, nawet za te pieniądze dostajecie kamerę cofania 3D. Ma kamery, znaczy nie 3D, tylko 360 stopni, czyli wszystko to widzicie tutaj z boku. Możecie się przełączać pomiędzy tymi kamerami, widzieć, co dzieje się z przodu, co dzieje się z tyłu. Powiększyć tego obrazu się nie da, ale bardzo fajnie to wygląda. Tutaj nawet taki szerszy kąt, rzut. A jak dołożycie 12 tysięcy złotych do pakietu Ultimate, to robi Wam się 130 tysięcy złotych i oprócz tego wszystkiego macie jeszcze tapicerkę z Alcantary, system multimedialny już z nawigacją, zaawansowany projekcyjny wyświetlacz HUD, tutaj w tym miejscu jest nawet na to miejsce przygotowane. Macie obręcze kół 18-calowe, te czarne, adaptacyjne reflektory pikselowe IntelliLux LED, panoramiczne okno dachowe i jeszcze jak dopłacicie 2000, to macie opcjonalny system nagłośnienia Hi-Fi. Uważam, że jak za 130 tysięcy złotych kompakt dzisiaj tak wyposażony, że i premium audio, i Alcantara, i 360 stopni kamery, i aktywne reflektory LED z przodu, to jest petarda cena. Dzisiaj tak tanio samochodów niestety się nie kupuje, a w Oplu okazało się, że można. To teraz zobaczmy, jak ten tani Opel jeździ. Pierwsze, co od razu rzuca Wam się w oczy, a raczej nie wiem, w uszy, nie wiem, w takie odczucia organoleptyczne, to lekkość, z jaką on jedzie. To jak delikatnie, jak lekko kręci się kierownica, obraca. To jak miękkie jest zawieszenie i generalnie takie poczucie właśnie typowe dla francuskich samochodów, lekkości i miękkości. W niemieckich autach, czyli też w dawnych Oplach Astra i tej 4. czy 5. generacji, to wszystko było takie bardziej zbite, bardziej takie siermiężne, to wszystko ciężej pracowało. A tutaj nawet dojeżdżacie do skrzyżowania, zaczynacie skręcać i to jest takie jak we francuskim samochodzie, po prostu. No i też rzuca się to, co się rzuca w uszy akurat dosłownie, to jest ten dźwięk silnika THP charakterystyczny tych 3 cylinderków. On nie jest męczący, ale w tym dolnym zakresie obrotów, jak zaczynacie przyspieszać, to tak jakbyście tam mieli dieselka. Szczególnie wyraźnie jest to wyczuwalne właśnie przy tych niższych obrotach i przy tym, jak startujecie od zera, na przykład zatrzymujecie się na stopie. Zawsze trzeba się zatrzymywać na stopie. Piszecie tak w komentarzach. I zaczynacie jechać. I słyszycie tego dieselka. Ale też czujecie, jak tutaj moment obrotowy jest od samego dołu rozciągnięty. 1750
obrotów i macie już 230 Nm dostępne i faktycznie nie trzeba dusić tutaj pedału gazu, żeby ten samochód chciał jechać do przodu. Nie jest lekki, bo waży 1400 kg, jak na kompakt to dosyć sporo, ale bardzo przyjemnie zaczyna się rozpędzać przy takich miejskich prędkościach niskich. Zawieszeniowo dosyć sztywny, jak tutaj wjechaliśmy, to już nie ma tego wrażenia takiej miękkości typowej dla Francuzów. Raczej jeżeli chodzi o zawieszenie, to jest taki właśnie w kierunku aut niemieckich, czyli nie miękki, niezbyt twardy, taki jędrny, tak bym powiedział. Nie ma tutaj, oczywiście to nie jest takie uczucie, że jedziecie i próbuje Wam wybić zęby albo złamać kręgosłup. Nie, on dobrze wybiera te nierówności, ale jednocześnie czujecie, że to zawieszenie zostało skonstruowane tak, żebyście mogli szybciej wjechać w zakręt i nie będzie nieprzyjemnych bujnięć, nie będziecie czuli się za miękko i nie będziecie czuli się jak w łupinie orzecha podczas sztormu, że Wam nie buja. Dobrze jest zawieszeniowo, tylko głośny jest dosyć. Dynamika zaskakująco dobra, jak na 3-cylindrowy silnik o pojemności 1200 cm3, prawie, tam bez 2 cm3 chyba, ale też bardzo dobrze skrzynia zmienia tutaj biegi. Już chwaliliśmy ten 8-biegowy automat choćby przy teście Peugeota 508 z dieslem, tutaj możecie go sobie obejrzeć, bo to też jest ten automat PSA, czyli francuski, ale świetnie zmienia biegi. Zdejmujecie nogę z pedału gazu, on nie wchodzi w tryb żeglowania, kładziecie nogę na pedale gazu znowu i on od razu ma dostępny ten moment obrotowy. Nawet nie redukuje biegu, tylko zaczyna od razu sobie fajnie przyspieszać. Kurde! Pierwsze wrażenie naprawdę zaskakujące. I to jest delikatnie noga na gazie. Nie, że wbita. Może ja jadę w jakimś trybie. Ja bez żadnego trybu. Dopiero jak zaczniecie zmieniać tryby tutaj, to wszystko co się zmienia to kolory tego wyświetlacza. Teraz jest bardziej czerwono, a raczej pomarańczowo. Teraz jest fioletowo, a w trybie Eco jest zielono. Znaczy te paski są zielone. A kolory ekranu da się dostosować? A kolory ekranu mogę. Niebieski bym chciał w takim razie. A i wtedy też się zmieniają tutaj zegary. Pomarańczowe jest tło takie delikatne. Do wyboru niebieski, fioletowy, czerwony, pomarańczowy. Albo żółty, albo zielony, albo seledynowy, turkusowy. Nie wiem jaki to jest. Po prostu niebieski. Po męsku niebieski, po damsku turkusowy. Pytanie. Czy ta subiektywnie odczuwalna dobra dynamika będzie miała przełożenie na rzeczywiste cyfry, a w zasadzie na liczbę 10, bo tyle sekund według producenta przyspiesza od 0 do setki. Nie jest to spektakularny wynik, ale absolutnie wystarczający do normalnej, codziennej jazdy samochodem kompaktowym. Dyszka 10,0 według producenta. No, tu jest za mało mocy, żeby one w ogóle zerwały przyczepność. Ależ miękko zmienia biegi ta skrzynka. Przecudnie. No i umówmy się, bez silnego byłoby to dokładnie 10 sekund. 10,4 teraz. Teraz lekko kontrola trakcji zadziałała, bo kontrolka się zaświeciła na sekundę. No i przez to, że się zaświeciła, to ciut gorzej, czyli 10,88, ale wrażenia są naprawdę spoko. Te 10 sekund, taki normalny, klasyczny czas dla współczesnego samochodu kompaktowego i w zupełności Wam wystarczy do codziennej, normalnej jazdy. To nie jest hot hatch. Z rzeczy mniejszych, ale ciekawych, ma bardzo wygodne fotele w tej wersji GS. Nie tylko fajnie wyglądają, no może ten materiał nie jest przyjemny w dotyku, ale tak jak wspomniałem, macie alkantarkę, jak dopłacicie do tego pakietu i moim zdaniem zdecydowanie warto do Ultimate dopłacić te 12 000 złotych ze względu na te wszystkie dodatki, ale tak, już w tych fotelach macie regulowane manualnie podparcie tutaj pod uda. Jak wysuniecie je, to jest naprawdę tutaj wygodnie, szczególnie, że można kołyskę zrobić tego siedziska i to elektrycznie, a nie manualnie, więc super. Elektryczne jest też podparcie lędźwiowe i to w dwóch kierunkach, czyli i jeździ góra-dół i bardziej albo mniej Was ugniata w kręgosłup. Oczywiście regulacja wysokości. Nad głową miejsca jak dla wysokiego faceta ok, ze szklanym dachem może być trochę gorzej w tej wersji z pakietem Ultimate, ale tak fajnie na boczki trzymają, przyjemne są i ergonomiczne i generalnie pozycja za kierownicą
Naprawdę spoko. Spoko też bardzo materiały tutaj na desce rozdzielczej, bo to jest ten miękki materiał. Nawet to jest tutaj mięciutkie i fajne. Niefajne jest to, że tu jest ostry dosyć kant i tutaj trzyma się nogę. Więc teraz nic nie czuję, ale podejrzewam, że w dłuższej trasie, jakbym tak trzymał nogę, no to tutaj będę odczuwał jednak w tym miejscu, to, że ten kant jest tu ostry, a nie miękko obity, ale na przykład schoweczek w środku przyjemnie wyłożony materiałem, a nie plastikowy, co zdarza się bardzo często jeszcze w klasie kompaktowej, a nawet w większych samochodach, może nie premium, ale w tych aut popularnych. Przy takiej dynamiczniejszej jeździe, jak chcecie nawet wejść sobie ostrzej w zakręt, przynajmniej jak jest sucho, to nie ma tutaj podsterowności. Nie czujecie, że samochód Wam tańczy, że nie macie nad nim kontroli. Przeciwnie, dzięki temu zestrojeniu zawieszenia tak bardziej po niemiecku jest bardzo przewidywalny. Ten układ kierowniczy też jest progresywny w takim sensie, że wraz ze wzrostem prędkości zaczyna działać trochę ciężej, ale na przykład nie jest też tak precyzyjny jak w autach niemieckich, czy jak w poprzednich Oplach, tylko zdecydowanie bardziej właśnie taki miękki, taki lekki jak w samochodach francuskich. Nie przekazuje Wam tak dobrze jak w autach niemieckich informacji o tym, co dzieje się z przednimi kołami na drodze, ale też umówmy się, nie ma dramatu. No dobrze, to teraz tak, zużycie paliwa reset. Jedziemy sobie 120 na godzinę, a nawet se włączymy assist. Dużo zapożyczeń oczywiście widać już z tego koncernu PSA, takich jak choćby tutaj te dźwigienki, takich jak przyciski do sterowania trybami jazdy, takimi jak ten pstryczek do zmiany przełożeń. No sporo jest już tutaj tego. Stylistyka, no taka trochę francuska, trochę niemiecka, tak bym powiedział. Nawet ta kierownica oplowska już jest zupełnie inna. Troszkę przeszkadzają mi takie rzeczy jak na przykład w połysku, takim lakierze piano, te przyciski tutaj, bo na nich po prostu widać każdy odcisk palca i każdy kurz. Co też rzuca się w uszy przy takiej stabilnej jeździe 120 km na godzinę, to cisza. Jest naprawdę we wnętrzu bardzo przyjemnie cicho. Nie słychać szumu, nie słychać zawieszenia, troszkę może szum opon, a w ogóle nie słychać silnika. Ma tylko 2100 obrotów i w ogóle zapominacie, że on tam jest. Już nie wspominając o tym, że zapominacie o tym, że tam są 3 cylindry. I zobaczcie spalanie. Oczywiście z niewielkiego dystansu, ale stabilna jazda, 115 średnia wyszła, 4,7 litra. I faktycznie jak się jedzie nim stabilnie, jak się nie nadużywa tego pedału gazu, nie wciska go do oporu, tylko przyspiesza tak na 15-20%, co i tak daje mu dobrą dynamikę, to spokojnie mieścicie się w trasie w tych 5 litrach. Jak pojedziecie szybciej autostradą, więcej osób, będzie cięższy samochód, to i tak zmieścicie się w 5,5-6 litrach. Średnia z jazdy po mieście, bocznymi drogami, autostradą, ekspresówką, to też będzie w okolicach 6 litrów. Współczesne samochody rzadko nas zaskakują. Nawet te za 400, 500, 600, 700 tysięcy złotych, bo spodziewamy się po nich czegoś. Jak auto ma dużo koni, to spodziewamy się, że jest szybkie, w związku z czym jak wsiadamy, to nie ma zaskoczenia. A tutaj, w tym aucie, za niecałe 120 tysięcy złotych przeżyłem naprawdę duże zaskoczenie. Jak jest dobrze zrobiony, jak fajnie się prowadzi, jak ten silniczek jest dynamiczny, jak dobrze tutaj połączono te francuskie elementy dobre, czyli na przykład tą lekkość, miękkość prowadzenia z fajnymi materiałami, z tymi, z czego słynęli Niemcy, czyli z dobrze działającym silnikiem, chociaż jest on francuski, z dobrze działającą skrzynią biegów, chociaż też jest ona francuska, i choćby z zawieszeniem, które niby jest niemieckie, ale też pewnie jest francuskie. Jako całość to auto jest po prostu bardzo przyjemne i bardzo zaskakujące, a najważniejsze jest to i najistotniejsze, że ono nie irytuje. I jak na współczesne standardy 118 koła za taki kompakt, tak wyposażony, z takim motorem, naprawdę bardzo dobra, atrakcyjna oferta. Zaznaczam, że te 118 tysięcy złotych to jest w promocji, bo normalnie cennikowo było 140, ale przecież Opel też zawsze z tego słynął. To, czym się różni na przykład od Peugeota 308, jest tutaj mniej ekskluzywnie, tak bym powiedział. Tak jakby Peugeot i Citroën i generalnie koncern PSA były, a teraz Stellantis, starały się sprowadzić Opla do takiej tańszej marki w swoim portfolio. Widać to trochę po materiałach, widać to trochę po designie, ale jeżeli chodzi o jazdę, o generalne odczucie z komfortu, jaki tutaj panuje, z tego jak to auto się prowadzi, jak działa mu tutaj ten silnik, to naprawdę nie ma się tutaj czego czepiać. Owszem, pewne rzeczy, tak jak dźwięk specyficzny tego 3-cylindrowego silnika, mogą nawet nie tyle przeszkadzać, co możecie zwracać na nie uwagę. Ale tak jak wspomniałem, auto samo w sobie jest dużym zaskoczeniem dla mnie,
więc być może dla Was też będzie. I myślę, że PSA, czy tam teraz Stellantis, celowo w jakiś sposób ograniczyły rolę Opla na polskim rynku, choćby nie robiąc dużych akcji reklamowych, marketingowych, PR-owych, po to, żeby nie kanibalizować swoich marek, czyli Peugeota i Citroena. A szkoda, bo to jest naprawdę bardzo dobry samochód kompaktowy dla Astra. Bardzo dobry.